Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto kawowo-czekoladowe z wiśniami. Na początek ciasto półkruche, do którego potrzebujemy 400 g mąki pszennej, 250 g margaryny lub masła, 100 g cukru, 4 żółtek jaj, 1 łyżki kwaśnej śmietany 18%, 3 łyżek kakao oraz 1 łyżeczki proszku do pieczenia. Do miski wsypujemy 400 g mąki pszennej, 3 płaskie łyżki kakao, 100 g cukru i 1 łyżeczkę proszku do pieczenia i mieszamy ze sobą składniki suche. Następnie dodajemy 4 żółtka jaj, 1 łyżkę śmietany kwaśnej 18% i 250 g margaryny lub masła, jak Państwo wiedzą, posiekanych na mniejsze części i wszystko siekamy nożem, w ten sposób łącząc składniki. Możemy to zrobić nożem albo za pomocą miksera. Po wstępnym wymieszaniu szybko zagniatamy ciasto rękami. Ciasto półkruche nie lubi ciepła, więc staramy się to zrobić w miarę szybko, dokładnie. I po zagnieceniu składników formujemy sobie taki podłużny kształt, który zawijamy w folię spożywczą i wkładamy do zamrażalnika. Jeżeli przygotowujemy to dzisiaj i włożymy do zamrażalnika, to tak na 30 minut. To ciasto możemy również przygotować dzień wcześniej, ale przechowujemy w lodówce. Po 30 minutach wyjmujemy ciasto z zamrażalnika, dzielimy na pół, jedną połowę z powrotem chowamy do zamrażalnika, a drugą będziemy wykładać do foremki prostokątnej o wymiarach 24 na 36 cm, wyłożonej papierem do pieczenia. Formy wykładania ciasta kruchego są różne. Jeżeli Państwo są zainteresowani, jakie oprócz tego, co Państwo widzą, zapraszam na taki cykl, który mamy jak zrobić na naszym kanale. Proszę sobie tam wejść, pooglądać, poczytać. A my w tym czasie wyrównujemy powierzchnię ciasta półkruchego, żeby powstał jednolity blat. A teraz zajmiemy się masą budyniową. Do niej potrzebować będziemy 4 budyni śmietankowych bez cukru, 1,5 litra mleka, 100 g cukru, 2 tabliczek czekolady mlecznej, 10 g kawy rozpuszczalnej, a dodatkowo potrzebujemy 600 g wydrylowanych wiśni, świeżych lub mrożonych, około 2 łyżek oleju rzepakowego oraz cukier puder do posypania. Do miseczki dajemy 10 g kawy rozpuszczalnej, zalewamy 50 ml mleka i wszystko ze sobą mieszamy, żeby kawa rozpuściła się. Teraz bierzemy sobie do garnek, do którego wlewamy 1 litr i 200 ml mleka. Dosypujemy 100 g cukru, wcześniej przygotowaną rozrobioną kawę i wszystko ze sobą mieszamy. Po rozmieszaniu składników garnek stawiamy na gazie i doprowadzamy do zagotowania. A my w międzyczasie siekamy sobie 2 tabliczki czekolady na drobno.
250 ml mleka z 4 budyniami śmietankowymi bez cukru. Można tak pojedynczo dodawać, można wszystkie naraz wsypać, jak Państwu łatwiej wymieszać. Nasze mleko w garnku z resztą składników już w międzyczasie się gotuje, więc te rozrobione budynie dolewamy do środka i mieszamy. Budyń musimy mieszać cały czas, jak Państwo wiedzą, żeby się nie przypalił. I ponownie całość doprowadzamy do zagotowania. A kiedy to się stanie? Jak Państwo zobaczą takie gejzerki, bąbelki powietrza, wtedy wiemy, że budyń się zagotował i możemy go spokojnie wyłączyć. Do tego gorącego budyniu dajemy posiekane 200 g czekolady mlecznej i wszystko ze sobą mieszamy. Ta czekolada w tym gorącym budyniu się rozpuści. Budyń zostawiamy na chwilę, a my zwracamy do naszej foremki z przygotowanym spodem. Na wierzch dajemy 2 łyżki oleju rzepakowego i rozprowadzamy po powierzchni wcześniej przygotowanego ciasta półkruchego. Teraz wysypujemy na wierzch 300 g wydrolowanych wiśni. Proszę sprawdzić, czy któraś z nich nie ma pestek, żeby gdzieś w trakcie jedzenia nam ząb się nie pokruszył na pestce. Rozkładamy je równomiernie i teraz możemy porcjami wyłożyć na to gorący budyń. Starajmy się nie poprzesuwać tych wiśni. Możemy użyć owoców świeżych albo owoców mrożonych, ewentualnie z kompotu. Pamiętajmy tylko o dobrym odcedzeniu owoców. Po wyłożeniu całego budyniu do środka musimy go równomiernie rozprowadzić po powierzchni. Kolejna partia 300 g wydrolowanych wiśni. A teraz na wierzch ścierać będziemy na tarce na grubych oczkach drugą część ciasta, którą przechowywaliśmy do tej pory w zamrażalniku. Starajmy się to zrobić równomiernie. No i taką foremkę możemy wstawić do nagrzanego już piekarnika. Piekarnik nagrzewamy do 180 stopni Celsjusza. Używając grzałek góra i dół pieczymy 50-60 minut. Po upieczeniu ciasto wyjmujemy z piekarnika i studzimy. Po wystudzeniu najlepiej ciasto włożyć jeszcze do lodówki na minimum 12 godzin. Wtedy ta masa budyniowa fajnie będzie zwarta. Zapraszam do jego przygotowania, a ja się żegnam z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.